Path of Exile 2 ma spory problem z endgame'em i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Przedstawię wam główne zarzuty community oraz oczywiście również moje co do endgame'u w grze oraz przedstawię wam moje pomysły, jak można by w łatwy sposób poprawić te rzeczy, które sprawiają, że endgame w pewnym momencie staje się nudny i monotonny. Endgame w grach z gatunku ARPG jest piekielnie ważny, ponieważ jest to część gry, która towarzyszy nam najdłużej. I właśnie do tego twórcy powinni przywiązać największą wagę, aby utrzymać retencję na dobrym poziomie. Niestety w Path of Exile 2 nie do końca się to udało. Dlaczego? Głównym zarzutem graczy są te nieszczęsne wieże oraz cały ten atlas map, który nie do końca dowozi. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o losowość tego całego procesu. Podróżujemy po losowo wygenerowanym atlasie map w poszukiwaniu ciekawych lokacji. W pewnym momencie gry, raczej w późniejszym endgame'ie, dochodzimy do wniosku, że jedyny sensowny i dający największe rezultaty sposób na wzmocnienie naszych map to szukanie 2 lub 3 wież blisko siebie, które pokrywają jak największą ilość map. Następnie możemy w te wieże wrzucić różnorodne tablety, zazwyczaj wpływające na procentową ilość zdobywanych przedmiotów. Wykonujemy wszystkie mapy, które są pod wpływem 3 wież naraz, a następnie powtarzamy cały ten proces. Znowu przemierzamy atlas, aż znajdziemy opłacalne miejsce z wieżami, najlepiej zawierające corruption. Jest to zdecydowanie rzecz do zmiany, takim najprostszym, ale wydaje mi się, że ciekawym pomysłem z mojej strony jest tworzenie takich ala przenośnych wież. Portable Towers, czy jakkolwiek by sobie to tam nazwali, które tworzylibyśmy z 3 tabletów właśnie, a następnie moglibyśmy je ustawić w dowolnym miejscu atlasu, tak aby stworzyć sobie odpowiednie środowisko do farmienia. Oczywiście można by to ograniczyć, że możemy maksymalnie 2 lub 3 wieże postawić w jakimś tam danym heksie, czy jakkolwiek sobie to tam rozwiążą, a rozwiązałoby to cały problem losowości i straty czasu na poszukiwanie wież w dobrych lokacjach. Kolejnym zarzutem z mojej strony do endgame'u w PoE 2 jest losowość map, które robimy. Jeśli graliście w PoE 1, zapewne znacie system Favorite Map, a jeśli nie, to szybko wam wytłumaczę. W Path of Exile 1 mapy nie dropią jako waystone'y, tylko jako fizyczne przedmioty i każdy layout mapy to inny przedmiot. Możemy na przykład kupić od kogoś 100 sztuk mapy z danym layoutem i farmić tylko tą mapkę. Mamy też właśnie sloty na favorite mapy. Za każdy favorite slot, w który włożymy dany layout mapy, mamy większą szansę, że jak już wypadnie nam jakaś mapa, to będzie właśnie to ta nasza ulubiona mapa. Podobną rzecz można by wprowadzić w PoE 2. Podczas progresowania całego atlasu odblokowywalibyśmy sobie takie sloty właśnie na nasze ulubione mapy i przypisywalibyśmy sobie do nich jakąś mapkę lub mapy. Za każdy taki slot byłoby na przykład 5% szans, że każda mapa, którą otwieramy z atlasu, zamieni się w nasz ulubiony layout. I znowu rozwiązałoby to jeden z głównych zarzutów do twórców – zmuszenie do losowego robienia map. Tutaj chociaż w jakimś stopniu moglibyśmy wpłynąć na szanse na nasze ulubione mapy. Z mojej strony mogę dodać jeszcze taki spory zarzut, taki typowo od twórcy, który tworzy taktyki farmienia właśnie do Path of Exile 1, że w PoE 2 drzewko atlasu jest zbyt małe i daje zbyt mało różnorodności i wyboru. Większość graczy biega na podobnym atlasie i nie mamy tutaj pola do popisu oraz tworzenia różnorodnych strategii przy użyciu różnych drzewek atlasu. Ale jeśli już wydają ligi, to myślę, że jest to rzecz, do której GGG powinno przywiązać więcej uwagi. Nie rozumiem też dlaczego, skoro posiadamy osobne małe drzewko na każdą z mechanik ligowych, to dlaczego nie dostaliśmy osobnego drzewka na najnowszą mechanikę wprowadzoną w tej lidze, drzewko dotyczące Abyssali? Takie drzewko mogłoby zawierać punkty, które powodują, że częściej z Abyssali dostajemy skrzynki, albo z drugiej strony może ktoś woli farmić Abyssal Depthsy, więc częściej otwierałoby się tam zejście. Pomysłów jest wiele, ale nie zostało w tym kierunku zrobione niestety nic. I to są według mnie główne powody, dlaczego endgame w Path of Exile 2 nie dowiózł i powód narzekania ludzi. A wy co o tym uważacie? Macie jakieś ciekawe pomysły albo spostrzeżenia? Podzielcie się nimi w komentarzach, chętnie poczytam i włączę się w jakieś dyskusje. Dzięki za obejrzenie, słyszymy się na streamach i kolejnych filmach. Siema, siema.